sobotę 6 sierpnia o godzinie 5:40 na autostradzie na północ od Zagrzebia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 12 osób. Autokarem podróżowali polscy pielgrzymi zmierzający do Medjugorje. W Medjugorje od dawna mają miejsce objawienia demoniczne, gdzie istota podająca się za Marię wręcz na zamówienie każdego dnia przekazuje swoje orędzia i kłamliwe objawienia. Dziwnym trafem właśnie teraz, przez ostatnie kilka dni, w sierpniu odbywał się 33. Festiwal Młodych w Medjugorje. Właśnie, 33. Wiele wskazuje na to, że wypadek ten wcale nie był przypadkowy, ponieważ szatan zebrał do siebie ofiary z ludzi dokładnie z okazji 33. festiwalu. Dla wyjaśnienia liczba 33 jest liczbą używaną przez kulty satanistyczne i sługusów diabła, która najczęściej jest powiązana ze składaniem ofiar z ludzi. Oczywiście z całym współczuciem dla rodzin, które straciły swoich bliskich. Jednak ci ludzie nieświadomi tego szukają cudów, tak naprawdę wchodzą na teren diabła. Przykład wizjonerki podczas doświadczania wizji w Medjugorje, którzy w tym samym czasie, kiedy kobiecie objawia się Maria, zostają opętywani przez szatana. Okazuje się, że to nie pierwszy przypadek wiernych, którzy w Medjugorje doświadczają podobnych zdarzeń, zarówno fałszywych objawień, jak i opętań przez demony. Według biskupa Perika dwuznaczna postać kobieca, która miałaby pojawiać się w Medjugorje, zachowuje się w zupełnie inny sposób niż prawdziwa Maryja, Matka Boża. Matka Boża w objawieniach, dotychczas uznanych przez Kościół jako autentyczne, zwykle nie mówi jako pierwsza. W Medjugorje dziwnie się uśmiecha, po pewnych pytaniach znika, a potem znowu się pojawia. Jest posłuszna widzącym i proboszczowi, który sprowadza wiernych ze wzgórza do kościoła. Nie jest pewna, jak długo będzie się objawiać. Pozwala niektórym obecnym postawić nogi na rozciągniętym na ziemi welonie, dotykać sukni i ciała. 30 czerwca 1981 roku Mirjanie, Marii, Witce, Iwance i Jakowowi przez kolejne 3 dni rzekomo objawiała się Maryja. Ponoć powiedziała im wtedy, że będzie się objawiać tak długo, jak tylko sobie zażyczą. Kiedy Mirjana zapytała, ile dni będzie im się jeszcze objawiać, ta ponoć odpowiedziała, że potrwa to jeszcze przez 2 do 3 dni. Jak się później okazało, niedługo potem objawiona zmieniła zdanie i objawia się przez cały czas od 37 lat, bez przerwy. Każdego dnia trójce wizjonerów z tamtej grupy, Iwanowi, Marii, Witce, a pozostałym raz do roku, Mirjanie od 1982, Iwance od 1985, a Jakowowi od 1998 roku. Poza tym dwójce z powyższej grupy postać pojawia się raz w miesiącu od 1987 z orędziami dla świata, Mirjanie drugiego i Marii 25 każdego dnia o tej samej porze. Biskup twierdzi również, że opisy ubrania Maryi nie są spójne w relacjach widzących, a z opowiadań widzących wynikało, że objawiona wygląda różnie. Postać według Iwana pierwszego dnia miała na sobie niebieską szatę, według Iwanki drugiego dnia kawową, a 6 dnia, według pozostałych widzących, szarą. Jakby tego było mało, objawiająca pozwala niektórym nie tylko chodzić po jej rozciągniętym na ziemi wielonie, ale także, aby jej dotykali. Wikka mogła ją dotknąć już drugiego dnia. Takie historie o dotykaniu Matki Bożej, jej ubrania, chodzenia po jej welonie wywołują wrażenie i przekonanie, że chodzi o coś niegodnego, nieautentycznego i skandalicznego i że absolutnie nie ma to nic wspólnego z katolicką Matką Bożą. Warto również zwrócić uwagę na miejsce, w którym stoi posąg Maryi.
Objawienia odbywają się przy rzeźbie, której podstawą jest gwiazda Dawida. Jak widać, nawet płot wokół niej jest w kształcie gwiazdy Dawida. Gwiazda Dawida to narodowy symbol Izraela, symbol znany z judaizmu. Ta pięcioramienna gwiazda to inaczej pentagram i już od XIV wieku jest typowym znakiem rozpoznawczym wyznawców szatana i okultystów. Wcześniej była stosowana jako symbol ochrony i korzystano z niej również w chrześcijaństwie. W symbolu tym zakodowana jest liczba 666, a więc liczba szatana, ponieważ mamy 6 rogów, 6 trójkątów oraz 6 boków heksagonu. Rzeźba Maryi w Medjugorje stoi właśnie na podstawie gwiazdy diabła, co może tłumaczyć, dlaczego ludzi bardzo często w tym miejscu opętuje szatan. Moim zdaniem to nie może być przypadek. A jakie jest Wasze zdanie na temat tych dziwnych, przerażających zdarzeń, które mają związek z Medjugorje? Piszcie w komentarzach. Do usłyszenia.